Hobbit, czyli Tam i z powrotem. Kultowa powieść J.R.R. Tolkiena wydana w 1937 roku. Pod koniec 2012 1/3 powieści trafia na wielki ekran jako Hobbit, niezwykła podróż. Rok później wychodzi druga część, Hobbit, Pustkowie Smauga. Następnie w grudniu 2014 wychodzi ostatnia część, Hobbit, Bitwa Pięciu Armii. Ale kilka miesięcy wcześniej premierę ma jeszcze jeden twór, Lego Hobbit, adaptacja pierwszych dwóch filmów, która jest dość na swój sposób kuriozalna i o niej właśnie dzisiaj opowiem. Cześć, jestem Lord Veynom, a to jest kolejny film o mojej niekończącej się walce z backlogiem. Tym razem o grze Lego Hobbit. Zapraszam. Na początek należy zadać pytanie, czemu studio Traveler's Tales zaadaptowało tylko pierwsze dwa filmy, a nie poczekało na trzeci? Na logikę nie wiadomo o co chodzi, a skoro nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Twórcy oczekiwali, że gra sprzeda się lepiej, jarąc na fali oczekiwania na finał trylogii. Po premierze filmu miał wyjść dodatek, który adaptowałby ostatnią część trylogii i tym sposobem kończyłby całą historię. Jednak ani Lego Hobbit, ani Bitwa Pięciu Armii nie uzyskały oczekiwanych wyników sprzedaży. Traveler's Tales uznało, że powinno się zabrać za kolejny projekt i będzie to bardziej opłacalne niż dokończenie poprzedniego. W rezultacie zostaliśmy z potworkiem, który jest niedokończony zarówno fabularnie, jak i technicznie. O tym czemu technicznie powiem potem. Na początek trochę o fabule. Jak już wspomniałem, jest to adaptacja pierwszych dwóch części Hobbita, ale z lekkimi odstępstwami. Opis dla niewtajemniczonych. Bilbo Baggins jest tytułowym hobbitem, czyli przedstawicielem gatunku niskich ludzi z owłosionymi stopami. Gatunek ten stroni od niebezpieczeństw i przygód. Pewnego dnia do jego domu w Shire przyjeżdża jego przyjaciel oraz czarownik Gandalf z kompanią 13 krasnoludów. Przywódca tej kompanii, Thorin Dębowa Tarcza, planuje odbić samotną górę, dom krasnoludów, z rąk smoka Smauga oraz zjednoczyć wszystkie krasnoludy pod wspólnym sztandarem. W tym celu jednak muszą przyjąć do kompanii włamywacza, osobę, która nie rzuca się w oczy i byłaby w stanie przekraść się koło wielu niebezpieczeństw. Gandalf na tą rolę wytypował Bilba. Po wstępnych wątpliwościach Bilbo decyduje się dołączyć do kompanii. Tak rozpoczyna się jego podróż pełna wyzwań i niebezpieczeństw w towarzystwie krasnoludów. Gra kończy się tak, jak kończy się drugi film, czyli niestety cliffhangerem. Nic nie zostaje rozwiązane, nie dostajemy emocjonującej finałowej walki z bossem i ogólnie pozostawia to ogromny niesmak. Wspomniałem wcześniej o małych odstępstwach. Otóż w filmach zdarzały się sceny, w których Bilbo musiał oddzielić się od swojej kompanii i w rezultacie zostawał sam. A to się raczej nie zdarza w grach Lego. Żeby umożliwić kooperację dwóch graczy przez cały czas, gra czasami wciska nam drugą postać, której technicznie nie powinno być w danej scenie. No ale zazwyczaj jest to wyjaśnione w dość humorystyczny sposób, zgodny z humorem gier Lego. Tego typu humoru tutaj nie brakuje. O ile dialogi pozostały niezmienione, tak czynności, które postaci wykonują w tle już niekoniecznie. Swoją drogą nigdy nie byłem fanem mówienia w grach Lego. Tęsknię czasami, w których była pantomima i po prostu musieli kombinować, jak pokazać, co mają na myśli. Miało to swój urok. Z drugiej strony dialogi są oddane dość wiernie i pomagają zrozumieć niewtajemniczonym, co się w ogóle dzieje na ekranie. Niewtajemniczonym, takich jak mój przyjaciel Peter, z którym ogrywałem całość. Fabuła jest podzielona na 16 misji. Oprócz tego jest jeszcze jedna dodatkowa, którą odblokowujemy po spełnieniu odpowiednich warunków. Pomiędzy misjami będziemy przechodzić za pomocą dużej, otwartej mapy, która bardzo często blokuje dostęp do misji za minigrą z budowaniem. Ta minigra z kolei wymaga wcześniejszego znalezienia odpowiednich materiałów, żeby móc w ogóle zacząć budować, co niepotrzebnie wydłuża rozgrywkę. Pewnie po to, żeby nadrobić za brak trzeciego filmu. No właśnie, rozgrywka. Tu się robi odrobinę ciekawiej. Przez większość misji w fabule mamy dostęp do większości członków kompanii Thorina i każdy ma inną rolę. Część z nich ma na przykład dzidy, z których mogą układać wieże, po której z kolei mogą spiąć się inne postaci. Jeszcze inni mają łańcuch, po którym mogą się huśtać. Jeszcze inni mają ogromny młot, dzięki któremu mogą popchać cięższe przedmioty. Takich wariacji wśród postaci jest sporo i pozwala to na dość duże zróżnicowanie podczas zagadek środowiskowych.
Szkoda, że nie zrobiono podobnie np. w LEGO Batman 2, które chwaliło się, że ma innych bohaterów DC w grywalnej obsadzie, a tak naprawdę byli oni grywalni tylko na samym końcu gry. Wracając do LEGO Hobbita, niestety nie mogę pochwalić walk z bossami oraz innych minigier. Te niestety bardzo często zostają sprowadzone do prostych quick time eventów. Mocno kuleje też czasami prowadzenie gracza. Nierzadko zdarza się, że po prostu nie wiadomo co zrobić dalej i trzeba szukać w poradniku albo próbować wszystkiego na chybił trafił. Wspominałem wcześniej, że ogrywałem całość z kolegą i niestety dlatego widać, że niektóre czynności w grze zostały zbudowane tylko pod jedną osobę i wtedy druga może tylko stać się przyglądać. Wspominałem wcześniej, że gra jest także niedokończona technicznie. Mógłbym to wytłumaczyć, no ale zobaczcie sami. Jak widać, twórcy nie zrezygnowali tylko z DLC, z podstawowego załatania gry także. No ale przejdźmy do czegoś, co wypada o wiele lepiej w tej grze, czyli do wizualiów. Po pierwsze, nie mogę się nadziwić, jak bardzo ekspresyjna jest animacja postaci w tej grze. No a przypomnijmy, że mówimy o figurkach z klocków LEGO, więc coś jest tutaj na rzeczy. Każda postać wygląda charakterystycznie i łatwiej ją zapamiętać. No a na pewno łatwiej rozróżnić poszczególne krasnoludy. W sensie łatwiej niż w filmach. Całe mapki oraz przedmioty także wypadają przyzwoicie. Przedmioty z klocków widocznie kontrastują z tymi, które z klocków zrobione nie są, przez co łatwiej rozróżnić, z którymi możemy wejść w interakcję. Większe wrażenie zrobiła na mnie z kolei muzyka. Oprócz utworów z filmów pojawia się też sporo takich zrobionych tylko na potrzeby gry. Bardzo ciężko je odróżnić, więc ktoś tu odwalił kawał dobrej roboty. Podsumowując, co myślę o LEGO Hobbit? Według mnie jest to gra, która padła ofiarą zbytniej pewności własnego sukcesu. Twórcy byli przekonani, że powtórzy się historia z Władcy Pierścieni i ostatni film w trylogii okaże się hitem, a co za tym idzie sama gra też. Niestety filmy okazały się średnie. Peter Jackson za sterami oraz sama potęga marki to za mało, żeby stworzyć hit. Gdyby tylko twórcy wykazali się cierpliwością, moglibyśmy dostać grę, która broni się sama bez filmów. Niestety tak się nie stało. LEGO Hobbit nie jest dziełem ani samodzielnym, ani dokończonym i już nigdy dokończone nie zostanie. Fabułę da się przejść w około 5 godzin i niestety większość z tego czasu to elementy dodane, by wydłużyć grę na siłę. Mimo to wciąż jest całkiem przyzwoita pozycja do koopa. Niestety grając samemu gra momentami się dłuży. Zdecydowanie nie jest to najgorsza gra z serii LEGO. Po prostu niektóre są warte więcej za tą samą cenę. Jeśli ktoś jest fanem tolkienowskiego uniwersum, to może doceni tę grę bardziej i wychwyci więcej zalet. Ja niestety mogę ocenić tylko to, jak wypada względem innych gier LEGO oraz filmów, na których bazuje. A wypada tak, że ani nie pokonałem jakiegoś wielkiego wyzwania i nie czuję z tego satysfakcji, ani nie poznałem całej fabuły. No i jest to raczej wada, biorąc pod uwagę, że to jest adaptacja. I nie jest to moja złośliwość względem klockowego Hobbita. Po prostu to jest dowód, że takie twory właśnie dostajemy, kiedy chciwość bierze górę nad chęcią zrobienia świetnej gry. To, co ostatecznie dostaliśmy, i tak z perspektywy czasu wypada całkiem znośnie. Ogólnie polecam LEGO Hobbita, ale tylko pod warunkiem, że dostaniecie go bardzo tanio na jakiejś promce albo nawet za darmo. No i jeśli na przykład potrzebujecie odskoczni od gier, na których wam bardziej zależy, lub po prostu chcecie w coś pograć z kolegą. Tym podsumowaniem zakończę materiał. Jeśli Ci się podobało, zostaw suba, kliknij w dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych materiałach, kliknij łapkę w górę lub w dół, bo to też jakiś feedback. No i zapraszam ponownie na mój kolejny film o mojej niekończącej się walce z backlogiem. Mówił do Was Lord Venom. Na razie.